Hejka na moim kanale w ten mroźny poranek. Temperatura spadła do -10. Jest wszystko pięknie białe, oszronione, cudowne. I postanowiłam pokazać Wam, co będziemy dziergać na takie mroźne dni. Otóż wydziergamy komin. Taki, zobaczcie, fajny, prosty projekt. Będzie dziergany na drutach na żyłce na okrągło. Zaraz Wam pokażę, założę na siebie. Zobaczcie. Tak będzie on wyglądał założony. Ma fajnie tak skonstruowany przód, że zobaczcie, jeżeli włożymy sobie w jakiś płaszczyk albo w kurteczkę, to właśnie tutaj ten dekol, który przy kominach czasami jest problematyczny, zobaczcie tutaj, będzie nam ładnie się układał. Do tego możemy wydziergać sobie prostą czapeczkę z pasującym właśnie podwójnym ściągaczem. Tak prezentuje się cały komplecik. Jeżeli będziecie miały ochotę wydziergać komin, to zapraszam do tego filmiku. Jeżeli natomiast będziecie chciały jak wydziergać tą czapeczkę, to napiszcie w komentarzach, to ja po prostu nakręcę taki krótki filmik o tej właśnie prostej czapeczce, też bez szwu, na drutach na żyłce na okrągło. Także zapraszam do oglądania filmiku i życzę miłego dziergania. Ja wykonam komin na drutach na żyłce 4 mm. Długość żyłki jest 40. Będzie on dziergany bez szwu na okrągło, więc im mniejsza długość drutu z żyłką, tym lepiej. I wełna. Użyję wełny kaszmirowej z podwójnej nitki, będzie dziergana, tak wygląda pojedyncza, jest bardzo cieniutka. I jeszcze dobrze by było mieć znacznik rzędów, 1 albo 2, ponieważ będziemy, tak jak tutaj widać, wykonywali ten przód kominu przez zamykanie. Specjalnie go będziemy formować. No i drugi, żeby wiedzieć, gdzie będzie rząd kończony, a gdzie zaczynać się będzie następny. Ja już, ponieważ nitka będzie podwójnie złożona, zwinęłam sobie tutaj w kłębek i nabiorę na druty 120 oczek. Druty składamy razem 2. Druty przykładamy do nitki, a tak tutaj złożą. Później nitkę przykładamy przez palec wskazujący i kciuk. O, w ten sposób, tak. I łapiemy ją tutaj tymi 2 palcami. Zobaczcie, przykładamy całe druty i nabieramy, tak, przez tutaj oczko z kciuka i nitkę z palca wskazującego. Komin jest bardzo prosty, wystarczy tylko właśnie zamykać z przodu kilka razy oczka i dziergać na okrągło. Też już na moim kanale jest sam komin dziergany tylko na okrągło. No a ten, jak tutaj widzieliście na początku filmiku, fajnie tak formuje nam przód w przypadku jakiś właśnie płaszczy czy kurteczek, fajnie właśnie ten dekolt wygląda. Także to jest w zasadzie taka różnica. No i nasz komin ma z dołu i z góry ściągacz, jak wiecie, żeby się nie rolował. Tamten komin, który jest już kilka miesięcy temu nagrywany, jest właśnie tylko z ściegiem jerseyowym i on tak fajnie też się roluje, co też daje specyficzny efekt. Także ja teraz nabiorę 120 oczek. Po nabraniu 120 oczek wyciągamy jeden drut. I teraz rozprostowujemy tutaj wszystkie nasze oczka na drucie i na żyłce. W ten sposób. Musimy pamiętać, żeby one nie były skręcone. Tak, musimy tu mieć wszystkie oczka ładnie proste, żeby później nie wyszedł nam jakiś skręcony, niepotrzebny komin, żebyśmy nie musieli pruć. Tak, bo rząd, muszą być te oczka wszystkie ładnie w jedną stronę ułożone. I teraz tak, zobaczcie, tutaj mamy nitkę wiodącą i tutaj
zakończyliśmy tutaj tym oczkiem nabieranie i zaczniemy od oczka, które było pierwsze. O, to tutaj na początku rzędu, wobec czego tak będzie wyglądać nasze przerabianie. Czyli ten drut prawy z oczkami, które były na końcu nabierane. I tutaj mamy drut lewy. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. I będziemy teraz przerabiać ściegiem ściągaczowym podwójnym 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. I przerabiając te pierwsze oczko, tutaj musimy dobrze ściągnąć, o, zobaczcie, żeby nie było przerwy. I teraz tak, ponieważ jest to przerabianie oczek na okrągło i nie chcemy, żeby ten ściągacz oczka były skręcone, ściągacz był taki mocno ściągnięty, wobec czego będziemy przerabiać je na płasko, a jednocześnie, żeby to było przerabiane na okrągło, to oczka będziemy prawe przerabiać od przodu, czyli drut prawy przechodzi od przodu oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągane. I 2 razy. O. Natomiast lewe oczka będziemy przerabiać w ten sposób, że będziemy zabierać od tyłu. No, czyli drut prawy przechodzi od tyłu oczka, widzicie tutaj, zabiera nitkę, która jest z przodu. I to są oczka lewe. O, zobaczcie. Nie wiem, czy to, o, widzicie? Tutaj mamy drut prawy i on przechodzi od tyłu i zabiera nitkę, która jest z przodu. I teraz tak, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe będziemy przerabiać przez 4 rzędy. I ten, zobaczcie, ten wzór, o, on tak będzie wyglądał. Płaściutki, podwójny ściągacz. Ja przerobię ten pierwszy rząd i pokażę Wam jeszcze raz na drugim, jak będę przerabiać, bo będzie łatwiej widać po prostu na filmiku, jak te druty tutaj przechodzą. Przerobiłam tutaj kilka rzędów, żeby łatwiej było mi pokazać, jak przerabiamy oczka. Otóż tak, oczka lewe przerabiamy, zawsze nitka wiodąca jest z przodu drutu lewego, ale przerabiamy je podciągając tą nitkę tylną, czyli drut prawy, zobaczcie, drut prawy tutaj z tyłu przechodzi i od tyłu wchodzi w oczko na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z przodu. O, w ten sposób. Jeszcze raz pokażę, byście to zrozumiały. O, tak, widzicie? Tu od tyłu i tak jest oczko lewe. Czyli troszeczkę inaczej niż standardowe, to tam mówiłam też o przerabianiu ściągaczy na drutach na okrągło w którymś z filmików. Natomiast jeżeli chodzi o oczko prawe, to drut prawy przechodzi od przodu. Tak, zobaczcie, tu od przodu i zabiera nitkę, która jest z tyłu. Zobaczcie, o. Chodzi o to, żeby ten ściągacz był właśnie jak najbardziej płaski, aby żadne oczko nie było skręcone, bo ściągacz tutaj ma za zadanie, żeby nam komin się nie rolował od góry, a nie za zadanie ściągania. Tak, można tu oczywiście zastosować jakiś inny wzór, który spowoduje, że komin nie będzie się rolował, ale ja właśnie akurat tutaj ten najprostszy ściągacz zastosowałam, żeby po prostu fajnie wyglądało, a jednocześnie właśnie pełniło tą funkcję nierolowania się naszej wełenki. Bo akurat tutaj w przypadku tego komina to jest niezbyt zalecane. On się po prostu nie będzie tak układał. No, zobaczcie, prawe i lewe. I tutaj kończymy 2 lewymi. Zobaczcie, mam tutaj tą nitkę, która mi pozostała przy nabieraniu i jest to oczywiście mój znacznik, że to jest koniec już rzędu. No i jak mówiłam, przerabiamy 4 rzędy właśnie tym ściągaczem. Zobaczcie, tak nam ściągacz będzie wyglądał.
czyli 2 oczka prawe, 2 oczka lewe i 4 rzędy do góry. I teraz, jeżeli mamy znacznik, to wpinamy sobie tutaj znacznik początku rzędu. I już od teraz będziemy przerabiać tylko same oczka prawe i będą to oczywiście też oczka prawe przerabiane od przodu. I aż do końca, praktycznie prawie do końca naszego komina będziemy przerabiać tylko tymi prawymi oczkami. Zobaczcie tutaj, na okrągło, on nie ma nigdzie tutaj szwu, widzicie? Tylko formowany jest tutaj z przodu. No i później 4 ostatnie rzędy u góry też będą właśnie tym ściegiem ściągaczowym podwójnym. Czyli ja teraz będę przerabiać tymi oczkami prawymi i oczywiście będę je przerabiać, żeby drut prawy przechodził od przodu oczka na drucie lewym, żeby nie były skręcone. Tutaj mam jeszcze lewe, więc lewe też na prawo, więc tutaj akurat drut wchodzi w środek oczka. No a tu tak mówię. No ale teraz jeszcze jest jedna kwestia właśnie tego przodu. Wobec czego będziemy potrzebować drugiego znacznika i odliczyć od tego znacznika, czyli od początku rzędu, musimy odliczyć 60 oczek. Przerabiamy je na prawo i odliczamy, żeby ich było 60. 2, 3, 4, 5, 6. Kiedy już przerobiliśmy 60 oczek, naszego rzędu już oczekami prawymi, zaznaczamy sobie tutaj te oczko 60. Tak sobie zaznaczamy. O. Znacznikiem i przerabiamy dalej drugie 60 rzędów drugie 60 oczek do początku rzędu. Tak, samymi właśnie oczkami prawymi. Ponieważ tutaj jest po ściągaczu, więc mamy, jak ja mówiłam, oczka prawe i lewe, wobec czego ja czasami, widzicie, chodzę sobie tutaj przy oczku lewym w środek tego oczka, no ale mówię, później to trzeba wszystkie oczka prawe przerabiać od przodu. I teraz, zobaczcie, to idę tutaj do tego znacznika końca rzędu i będę przerabiać kolejny rząd, którym już będę właśnie formować ten przód naszego komina i będzie to zamykanie oczek. O i zobaczcie, dochodzę tutaj do naszego znacznika, który był wpięty w te 60 oczko od początku rzędu. Widzicie, tutaj mamy ten znacznik, który wpięliśmy w 60 oczko i mamy 3 oczka. Tak, jedno oczko, które jest przed tym znacznikiem, jedno oczko, które jest tutaj tym znacznikiem i jedno oczko, które jest po tym znaczniku. I to jest właśnie ważne, bo to jest właśnie baza do zamykania nam, formowania tego przodu. Zamykamy 3 oczka w ten sposób, że pierwsze oczko, które jest przed znacznikiem i oczko, które jest razem ze znacznikiem, przekładamy bez przerabiania z drutu lewego na prawy. Natomiast oczko trzecie, które jest po znaczniku, czyli te od razu po znaczniku, przerabiamy na prawo. Po przerabianiu na prawo przeciągamy te oczko przerobione na prawo przez te 2 wcześniej, które były przełożone bez przerabiania. I mamy zamknięte po prostu, zamiast 3 oczek mamy jedno. Czyli zamknęliśmy 2 oczka, przerabiając w ten sposób, że 2 oczka ściągamy, jedno przerabiamy na prawo i przeciągamy te przerobione przez wcześniej 2 ściągnięte i z 3 oczek mamy jedno. I w ten sposób będziemy zamykać 18 razy te oczka. Akurat tutaj na samym środku. Czyli teraz jedziemy pozostałe oczka na prawo do końca rzędu. Kolejny rząd będziemy przerabiać wszystkie oczka na prawo bez zamykania. Czyli to zamykanie będzie odbywać się w co drugim rzędzie.
Czyli ja teraz dojadę oczkami prawymi do końca rzędu. Później kolejny rząd przerobię wszystkie oczka na prawo bez zamykania i dopiero w następnym będziemy znowu zamykać w tym samym miejscu. Jeszcze raz powtórzę, jak to było od początku. Mamy 4 rzędy ściągacza podwójnego. Następnie mamy rząd oczek prawych, gdzie zaznaczaliśmy początek rzędu oraz ten właśnie środek rzędu, który będzie formował nam przód po 60 oczko. I następne rzędy są z zamykaniem, czyli 6. rząd od początku robótki. Jest to pierwszy rząd naszego zamykania przez przerabianie 3 oczek w jedno, tak? Przez przeciągnięcie. I później jest 7. rząd, jest całe oczka, wszystkie oczka są na prawo i 8. rząd od początku robótki, czyli ten, co ja teraz przerabiam, to ponownie jest zamykanie przez przeciągnięcie 2 oczek. Czyli zobaczcie, tutaj mamy te oczko z naszym znacznikiem. O, tutaj, zobaczcie, znacznik i tutaj to nasze oczko wcześniej zamknięte. Będziesz to widać. Mamy oczko przed i oczko za tym oczkiem tutaj zamykanym. I 2 pierwsze przekładamy bez przerabiania z drutu lewego na prawy. 3 przerabiamy na prawo i przeciągamy przez te 2 wcześniej przełożone, zobaczcie, podważam sobie tutaj tym lewym drutem i przeciągam te 3 oczko przez te 2 wcześniej przełożone. O, zobaczcie, przeciągam i zamykam. I mam już kolejne drugie zamknięcie od początku robótki. I tych zamknięć jest 18. Zobaczcie, gdzie tak będą one tutaj się prezentować. Czyli zamykamy 18 razy w ten sam sposób w co drugim rzędzie. Czyli rząd z zamykaniem i kolejny rząd jest bez zamykania, gdzie wszystkie oczka są na prawo. I tak zamkniemy właśnie 18 razy. Ja już tutaj zamknęłam drugi raz i przerabiam dalej. I tutaj można zobaczyć, jak na tej wełence to zamykanie na początku wygląda. O, widzicie? Tutaj tak wygląda. Tutaj można sobie ten znacznik przesuwać na kolejne oczko wyżej, żeby wiedzieć, które to są oczka, chociaż ja na przykład tutaj widzę i nie mam takiej potrzeby przesuwania sobie, no ale tak dla waszego komfortu mówię, ten znacznik można po prostu do góry przesuwać. Tak samo znacznik, który mamy ten na znaczący na początek rzędu, też możemy je co jakiś czas przesuwać do góry, żebyśmy się nie zgubili, gdzie jest początek i koniec naszego rzędu. Zamknęłam już 18 razy. Zobaczcie, tak wygląda tutaj nasz przód komina. Tak wygląda właśnie to nasze zamykanie na tej wełence. I teraz będę przerabiać. Tutaj mam znacznik rzędu, że to jest początek naszego rzędu. I na drutach pozostało 84 oczka. I dalej będę teraz przerabiać te 84 oczka na prawo, czyli tutaj tak jak widzicie, zobaczcie, drut prawy przechodzi od przodu i zabiera nitkę, która jest z tyłu. I będę tak przerabiać do wysokości 27 cm. W tych 27 cm trzeba będzie jeszcze tylko ścieg ściągaczowy i będzie koniec komina. Także prościutko. Ale teraz uważajcie, jak będziecie mierzyć. Zobaczcie, ja sobie pokażę. Tutaj mierząc komin musimy 27
centymetrów mierzyć w ten sposób. Tak nie mierzymy, że tutaj od przodu razem z tym, bo tu widzicie, że tworzy nam się taki trójkąt, więc jest tutaj większe. Wydaje się, że jest po prostu dłuższy. I mierzymy tutaj, nawet zobaczcie, pokażę Wam. Teraz zobaczcie. Od początku zaczęcia kominu, tak, licząc ten ściągacz na dole podwójny, do zaczęcia tego górnego ściągacza jest 27 cm. To jest takie dane moje. Oczywiście możecie sobie zrobić krótszy czy tam dłuższy komin. To już od Was zależy. Widziałyście, jak on wygląda na mnie. Także po prostu ja to dostosowałam, te wymiary do tego, żeby w miarę fajnie się układał na szyi, no ale mówię, to już zależy od Was, jak Wam będzie po prostu to pasowało. Więc ja dalej przerabiam i tym oczkami prawymi cały czas. To zajmie jeszcze chwilkę, więc później tylko włączę się pokazać, jak będziemy tę górę komina zakańczać. Robiłam już nasz komin do wysokości 27 cm, począwszy od zaczęcia robótki. Zobaczcie, jak tutaj wyszło nam przejście z przodu. Wszystkie właśnie oczka są tutaj u góry na prawo. Tak to wygląda. No i teraz mam tutaj nasz znacznik, który oznacza początek rzędu. I teraz 4 rzędy przerobimy ściągaczem podwójnym, czyli 2 oczka na prawo i 2 oczka na lewo. Tak? Dwa na prawo i 2 na lewo. W każdym rzędzie oczka przerabiane na prawo są w ten sam sposób, czyli od przodu. Natomiast do przodu, tak, czyli drut prawy przechodzi z przodu oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o oczko lewe, to tu w tym pierwszym rzędzie, zaraz po wszystkich prawych, kiedy zaczynamy te 4 rzędy ściągacza, przerabiamy je standardowo, czyli drut prawy wchodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z przodu. Natomiast już w kolejnych rzędach, żeby oczko lewe nie było skręcone, dobrze będzie przerabiać je tak jak na początku. I teraz Wam pokażę, jak przerobić te oczka lewe. Mam drugi rząd tego ściągacza. I zobaczcie, mamy nitkę oczywiście z przodu drutu lewego i drut prawy przechodzi tak od tyłu, tutaj pociągając tą nitkę, która jest z tyłu i zabiera nitkę, która jest z przodu. Czyli tutaj w ten sposób. W tym kolejnych rzędach, żeby te oczka nie były skręcone. To jest akurat mój sposób. Ja uważam, że w tym momencie oczka przerabiane na drutach na okrągło wyglądają ładniej i ten nasz ściągacz jest taki bardzo płaski, nie ściśnięty i nieskręcony. No i przerobię te 4 rzędy. Teraz mam drugi, później zostanie trzeci i czwarty i zamkniemy już cały nasz komin. Przerobiłam już 4 rzędy ściągaczem. Tak wygląda ściągacz u góry komina i teraz będziemy zamykać. Ładnie tu będzie wyglądać każde zamykanie. Może być to zamykanie wszystkich oczek na lewo, albo zamykanie tak jak ja tutaj zaproponuję, czyli 2 na lewo, 2 na prawo, czyli tam, gdzie są prawe, będziemy zamykać przerabiając na prawo, a tam, gdzie są lewe, będziemy zamykać przerabiając na lewo przez przeciągnięcie, czyli pierwsze oczko ściągamy i tutaj mamy prawe, więc przerabiamy je na prawo, drugie i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze ściągnięte. Kolejne oczko tutaj było lewe, więc przerabiamy je na lewo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. Następne znowu lewe, przerabiamy na lewo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. Teraz mamy na prawo, bez czego przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze.
tak zamkniemy wszystkie 84 oczka dookoła naszego rzędu. Zamknęliśmy cały rząd. Teraz utniemy nitkę. Kawałek dalej. Przeciągniemy ją w ten sposób, żeby zamknąć oczko. Odłożę tutaj drut. Nawlekę tą nitkę na igłę. Nawlekłam nitkę na igłę i teraz połączę tutaj to pierwsze oczko, które zaczynaliśmy zamykać, z tym ostatnim oczkiem, gdzie kończymy zamykać, w ten sposób, żeby nie było tutaj żadnej przerwy. O, widzicie? Teraz nie ma żadnej przerwy. Komin jest już gotowy. Odpinam nasz znacznik rzędów. Pokazuję już, zobaczcie, tak wygląda z tej wełenki. O, tak z przodu. O, zobaczcie. Tak wygląda, nie ma żadnego szwu, na okrągło. Górne zakończenie. Jeżeli chodzi o wymiary, długość całkowita komina jest 28,5, szerokość na górze, oczywiście bez rozciągania, 22,5, szerokość na dole jest 32,5 cm. Oczywiście komin pasuje na głowę damską. Ja go tutaj, kot mi leży, nie wezmę. Ten niebieski, który widzieliście na początku, tam pół centymetra było różnicy. Jeżeli chodzi o wiatr, czyli tutaj miał 23 i na dole miał 34 i tu miał 29, więc pół centymetra różnicy. On był troszeczkę z grubszej wełenki wykonany, tam też na drutach 4, tak minimalnie, więc widzicie, jak to minimalnie różnice, no ale oba pasują na głowę damską. Do wykonania tego komina z tej wełenki, które pokazywałam Wam na początku, czyli tej tutaj, Good Kashmir, wyszło mi 1,5 motka. Znaczy w zasadzie to jest motek i trochę, tak razem około 60 gram. Jednak ta wełenka właśnie była po pierwsze podwójnie, a po drugie no z motka jednego raczej nie wyjdzie, ponieważ kominy zawsze potrzebują trochę więcej niż jeden motek 50-gramowy. Także mówię, tutaj wyszło tak 60 gram, 1,5 motka, ale jest dobra informacja, bo że jeżeli użyjecie dokładnie tej wełenki, to wyjdzie Wam ta z pozostałej części, kupując właśnie 2 motki 50-gramowe, wyjdzie Wam jeszcze prosta czapka, którą widzieliście właśnie też na początku filmiku, także nie będziecie stratni, będziecie mieli na przykład komplecik. To jest 100% kaszmir. Jeżeli byście miały ochotę kupić taką wełenkę, akurat tą konkretną, to ja mam jej trochę, wobec czego mogę Wam ją sprzedać. Napiszcie do mnie na maila joanna.74@onet.pl. Ten mail też wyświetli Wam się tutaj poniżej, albo jest w opisie filmiku, albo po prostu w komentarzu, że macie ochotę właśnie tą konkretną wełenkę kupić, to mogę Wam ją zaoferować. Strona moja jest w budowie, także akurat jeszcze jej nie mam, żebyście mogły wejść na stronę i konkretnie zobaczyć jakieś wełenki, czy coś, żeby taki jest mój projekt, żeby po prostu mieć wełenki też, z których wykonuję projekty na sprzedaż, no ale to wszystko jest jeszcze w budowie, wobec czego na razie mogę Wam zaoferować właśnie taki sposób nabycia wełenki. No i nic. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że chętnie wydziergacie ten komin. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dziergania.